podróżowania vanem w końcu nakręciliśmy dla Was Vantura. Zapraszamy do środka. Chodźcie. Nasza wersja Boxera to L4H3, czyli najwyższa i najdłuższa. Wybraliśmy taką z jednego prostego powodu. Jesteśmy na tyle wysocy, że to jedyna wersja, do której się mieści. Nasz samochód to Peugeot Boxer 2019 roku z silnikiem 2.0 i 163 konie mechaniczne. Sprawdza się całkiem dobrze. Mieliśmy z nim parę drobnych problemów, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Szczególnie z tego, że przy silniku 2.0 mogliśmy zapłacić niższą akcyzę i tym samym oszczędzić całkiem sporo pieniędzy. Kupiliśmy go w 2021 w listopadzie i oczywiście każdy sprzedawca mówił, że woził tylko poduszki albo puste kartony, Panie, poduszki woził. albo w ogóle, że emeryt jeździł nim tylko do kościoła. Jasne. Więc zaufaliśmy sprzedawcom, że to igła i zaczęliśmy od stawienia tego okna kamperowego. Ma bardzo fajną roletkę, jest uchylne i bardzo dobrze izoluje. A przede wszystkim tu na tym blacie kuchennym daje naprawdę dużo światła. W tylnych drzwiach mieliśmy już zamontowane fabrycznie szyby, także nie musieliśmy już niczego wstawiać, dopóki jednej z nich nie zbiliśmy. Z tyłu po bokach zamontowaliśmy przesuwne okna. Jak je uchylimy i włączymy Maxfana, to powstaje bardzo fajna cyrkulacja powietrza przez całego vana, także jest tutaj nawet latem bardzo przyjemnie. A do tego, ponieważ zamontowany jest tutaj bezpośrednio nad kuchenką, pochłania w czasie gotowania wszystkie złe zapachy. Jesteśmy teraz z przodu vana, gdzie wymieniliśmy fotel pasażera i zamontowaliśmy obrotnicę. W czasie postoju używamy tego stolika zarówno do pracy, jak i do jedzenia. Teraz przejdziemy do kuchni. Zaczniemy od prezentacji naszej bardzo zgrabnej płyty bez płomienia. Tak, dobrze słyszeliście, nie jest to zwykła płyta indukcyjna, tylko gazowa, ale bez płomienia. Dzięki temu łączymy dwa w jednym: funkcjonalność, oszczędność, no i myślę, że też estetykę i design też tutaj grała rolę w naszym wyborze. Jak widzicie, bardzo często przyrządzamy sobie kawę w naszej kawiarce. Ma dwa palniki, więc ten mały idealnie się nadaje do parzenia kawy, natomiast duży na przykład do smażenia coś na patelni, bądź też przygrzewania makaronu w garnku. W naszej kuchni postawiliśmy na głęboki podwieszany zlew, który sprawdza się nam świetnie, gdyż oczywiście w kamperze trzeba własnoręcznie myć naczynia. Oprócz tego mamy bardzo praktyczny dozownik, z którego możemy korzystać w trakcie jazdy i nic nam tutaj nie lata, także jest super. I mamy bardzo praktyczny kran w kolorze złota, żeby pasował nam do całego wnętrza, oraz bardzo praktyczną wyciąganą wylewkę, dzięki któremu możemy sobie wszystko spłukać w naszym zlewie. Absolutny must have, jeżeli chodzi o kampera. No i oczywiście wisienką na torcie jest nasza deska do krojenia, która została zrobiona własnoręcznie przez Janka. Jak widzicie, jest częścią całości. No i jeżeli jedziemy, to możemy sobie przykryć zlew, dzięki czemu nic tutaj nam nie lata. Albo jeżeli gotujemy, możemy przedłużyć sobie tą powierzchnię roboczą, na przykład do krojenia, czy w jakimkolwiek innym celu ją potrzebujemy. A jeżeli zmywamy naczynia, po prostu odstawiamy ją do tyłu i mamy dostęp do zlewu. Oprócz tego mamy bardzo zgrabne szuflady. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, to na pewno będą wydawać Wam się znajome. Tak, w tym przypadku postawiliśmy na wygodę i skorzystaliśmy z gotowych frontów z Ikei. Polecamy Wam to rozwiązanie, jeżeli Wam zależy na czasie i też na estetyce. Zależało nam, żeby prezentowały się jak najładniej, więc postawiliśmy po prostu na gotowe fronty. I dobraliśmy oczywiście samodzielnie do tego złote akcenty w postaci tych klamek. Myślę, że dodają całości uroku i jakiegoś tam stylu. W pierwszej szufladzie mamy zestaw sztućców z nożami, też korkiem do wina, nożyczkami, czy czego tam potrzebujemy. Specjalnie dopasowaliśmy ją po to, żeby pasowała pod naszą płytę bez płomienia. Dzięki temu zagospodarowaliśmy każdy ułamek wolnej przestrzeni. Polecam. W drugiej szufladzie mamy inne potrzebne rzeczy do kuchni, jak herbatka, patelnia, inne akcesoria dla kotów. Nie wiem, czy wiecie, ale bardzo często podróżujemy ze zwierzętami, dlatego koty mają więcej misek niż my. A w kolejnej szufladzie, w ostatniej, mamy takie nieciekawe rzeczy w postaci śmietnika, wody pitnej,
Z szufelki, o bardzo polecam szufelkę, to jest niezastąpiona rzecz w kamperze, mimo że mamy też bezprzewodowy odkurzacz, to jednak szufelka dalej w pewnych kwestiach na pewno wygrywa. Jeżeli przejdziemy na prawo, to mamy tutaj kolejną szufladę, tym razem głębszą niż tą poprzednią. Jak widzicie, możecie porównać sobie głębokości. Tutaj trzymamy zazwyczaj pieczywo, jakieś małe miseczki, mamy do tego takie zgrabne koszyki, żeby nic nam się tutaj nie walało. A w ostatniej szufladzie, która już jest tak samo głęboka i wielka jak ta na śmietniki, trzymamy duże akcesoria potrzebne do kuchni w postaci garnków, czajniczka, młynka, oczywiście do kawy, bo oczywiście kawa musi być świeżo zmielona i inne rzeczy. W szufladzie pod zlewem mamy taki specjalny rodzaj szuflady, specjalnie wycięta w kształt litery U, żeby dopasować ją do zlewu oraz naszej baterii. Także jak widzicie, żadna przestrzeń się nie marnuje. Pod zlewem, równie głębokie jak ta obok, na garnki, trzymamy nasze również rzeczy do kuchni w postaci talerzyków, porcelany oraz szklanych kubków. No i oczywiście też nieodzownym elementem naszego wyposażenia codziennego użytku jest składana suszarka, którą również bardzo polecamy, ponieważ jest praktyczna. Możemy ją schować do zlewu, możemy ją łatwo złożyć i rozłożyć i czyścić, także łatwo ją przechowywać, także bardzo polecam to rozwiązanie. I tutaj jakbyście się przyjrzeli, to jest gąbka, dzięki której nasze porcelanowe kubeczki czy inne talerzyki, no wprawdzie z Ikei, ale dalej ich żal, się nie stłuką. Po lewej stronie w naszej kuchni mamy kolejny obowiązkowy element w postaci lodówki. Nasza lodówka ma pojemność około 85 litrów. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Ma praktyczne półeczki na słoiczki, ma 2 komory świeżości na warzywa i owoce, półeczki na pozostałe rzeczy, no i co najważniejsze, ma schowek, w której trzymamy lód, co jest bardzo przydatne podczas letnich wojaży. Także taki zamrażalnik polecam, warto w kamperze posiadać. No i co najbardziej mi się podoba w tej lodówce? Nasze drzwi, które wykonywaliśmy sami, a mianowicie jej front, który został przez nas zaprojektowany i wykonany z tej właśnie eleganckiej, wiedeńskiej plecionki. Dzięki temu lodówka bardziej jest spójna z całą resztą kampera i myślę, że dodała tej lodówce trochę uroku. Podobną plecionkę zresztą wykorzystaliśmy nad szoferką, gdzie trzymamy naszą pościel i tam pełniona dodatkową funkcję, a mianowicie dzięki temu nasze drzwiczki do półeczki są lżejsze, także 2 w 1, ładny wygląd i lekkość. Obok lodówki mamy kolejną szafkę, tym razem cargo, w której trzymamy naprawdę dużą masę rzeczy. Jak widzicie, suche jedzenie, kawę, sól, oliwę, pojemniczki z cukrem, pojemniczki z kocim jedzeniem, kakao, czyli wszystkie takie rzeczy, które są naprawdę niezbędne w kuchni. No i mamy 3 poziomy, dzięki czemu maksymalnie tutaj zagospodarowujemy naszą przestrzeń. Fronty również są z Ikei, podobnie jak te szufladki, natomiast musieliśmy dostosować ją tutaj do wnętrza i konstrukcji kampera, ponieważ z tej strony już mamy prysznic i trzeba było trochę kombinować, ale na szczęście się udało i jesteśmy bardzo zadowoleni z tej szafki. Tu mamy centrum sterowania naszym vanem. U góry mamy sterownik od trumy, w którym regulujemy temperaturę w wanie albo włączamy ciepłą wodę. Tak ustawia się temperaturę w wanie. Tu możemy włączyć grzanie wody albo na tryb Eco, czyli taki, że będzie zimna woda. Tu jest ciepła woda, a tu jest boost, czyli szybkie nagrzewanie wody pełną mocą. Tu mamy główny włącznik światła ze ściemniaczem. Tu mamy włącznik światła nad wejściem, gniazda do ładowania telefonów oraz gniazdo na 230 V i otwieracz do szuflad. Ta czarna kropka to jest czujnik temperatury do trumy. Także tutaj mierzy temperaturę jaka jest w całym wanie. Taki czujnik trzeba umieścić w miarę reprezentacyjnym miejscu, po to, żeby nie było ani za ciepło, ani za zimno. Tu mamy taką wnękę, w której trzymamy przyprawy
I u góry mamy jeszcze termometr ze zdalnym monitorowaniem temperatury, wilgotności, po to, że jak koty są w wanie, żebyśmy wiedzieli, jakie mają tu warunki. Zaraz pokażę Wam łazienkę, ale najpierw lecimy do góry. Na dachu mamy panele o łącznej mocy 350 W, mały taras, z przodu widzicie Maxfana, mały wywiecznik do łazienki i antenę LTE. Zapraszam Was teraz do naszego garażu, w którym znajduje się zarówno zbiornik na czystą wodę, jak i truma do ogrzewania wody i ogrzewania całego wana. Nasz zbiornik na wodę, ma on pojemność 95 litrów. Tu widzicie pompę wody, dzięki której mamy wodę w kranie pod ciśnieniem, hydrofor i to wszystko tutaj idzie również do trumy, która pełni dwie funkcje. Pierwszą jest podgrzewanie wody, po to żebyśmy mieli ciepłą wodę w kamperze, a druga funkcja to jest ogrzewanie całego kampera. Na dole znajduje się zawór zabezpieczający przed zamarznięciem, czyli w momencie jak tu spadnie temperatura poniżej 4 stopni, ten zawór się otwiera i opróżnia cały boiler, żeby woda nie zamarzła i nie rozcedziła boilera. A po drugiej stronie znajduje się cały system elektryki, w którym znajduje się bateria, wszystkie ładowarki, bezpieczniki i tego typu rzeczy. Mamy tutaj akumulator hotelowy o pojemności 200 Ah litowy. Do tego mamy przetwornicę. Może ona służyć do ładowania z gniazdka, ale oprócz tego mamy możliwość też ładowania z paneli słonecznych. Albo tam mamy ładowarkę, która służy do ładowania w trakcie jazdy. A tu w środku mamy taką przestrzeń, którą wykorzystujemy do przewożenia wszystkich naszych rzeczy. Przewozimy tu zarówno rzeczy, które są potrzebne do takiego codziennego używania wana, jak podjazdy czy kable do ładowania z zewnętrznego gniazdka, ale też wszystkie akcesoria kempingowe, jak krzesła, stół kempingowy, ale również taki pojemnik na czystą wodę, który używamy w momencie, kiedy nie ma gdzie podłączyć się do kranu. Po prostu napełniamy go i wlewamy do zbiornika czystej wody. Wszystkie rzeczy pakujemy w takie białe, wygodne, lekkie pojemniki z Ikei. Na dole są akcesoria do wana, jak podjazdy. Tutaj mamy akcesoria takie jak stolik kempingowy. I tu jeszcze parę innych rzeczy. To nasza drabina do wchodzenia na dach. I na to wszystko na wierzch wchodzą nasze dwa krzesła kempingowe. Butlę mamy zamontowaną pod spodem. Tutaj z tyłu między osiami. Ma pojemność chyba 30 litrów, z czego 80% to jest 24 litry LPG efektywnej pojemności. Tutaj mamy zewnętrzne gniazdo do napełniania butli na stacji benzynowej. Do tego stosujemy przejściówki, jak podróżujemy po różnych krajach. Tu mamy zbiornik na szarą wodę, standardowy do trojaczków i zamontowaliśmy taki zawór basenowy, którym zrzucamy szarą wodę w punktach, gdzie można to zrobić. Ciekawostka jest taka, że taki sam zawór kamperowy kosztował 200 zł, a kupiony identyczny jako zawór basenowy za dwie sztuki kosztował chyba 90, także efektywnie 45 zł za takie coś. Tu z boku przy wyjściu zrobiliśmy sobie taki prysznic zewnętrzny, żeby potem jak wracamy z plaży, byśmy mogli sobie umyć stopy. Z tyłu zamontowaliśmy taki karnisz i firanki, które chronią nas przed owadami, ale też stanowią element ozdobny. Tu mamy takie izolacyjne rolety, które możemy na noc spuścić, dzięki temu jest trochę cieplej i przede wszystkim nas nie widać. Dobra, teraz wracamy do środka. A teraz pokażę Wam łazienkę. Nasza toaleta ma wymiary 110 na 60. Mieścimy się w niej całkiem komfortowo. Mamy tutaj po prawej stronie toaletę kompostującą, która działa w ten sposób, że rozdzielamy jedyneczkę z dwójeczką. Jedyneczka idzie tutaj, a dwójeczka tam z tyłu. I nie ma żadnych złych zapachów. Tu zrobiliśmy taką wnękę na kosmetyki, dzięki temu mamy gdzie położyć szampon czy żel pod prysznic. Jest to znakomite rozwiązanie, ponieważ bez tego nie mielibyśmy gdzie położyć tych kosmetyków. Tu mamy prysznic z regulowaną wysokością i z ciepłą i zimną wodą, a rury do tego prysznica ukryliśmy tu
w szafce cargo. Ścianę całego prysznica zrobiliśmy ze sklejki i pomalowaliśmy ją farbą jachtową po to, żeby była nieprzemakalna. Do zamykania prysznica zrobiliśmy takie proste, lekkie drzwi harmonikowe. Teraz przechodzimy do naszej części wypoczynkowej. Jak widzicie, mamy tutaj 2 wygodne siedziska. Mamy tutaj taki motyw morski w postaci biało-niebieskich pasków. Chcieliśmy, żeby podobnie jak nasza wiklina czy inne dodatki pasowało do naszego wystroju w stylu morskim. I oczywiście żaden obiad nie byłby możliwy bez tego stolika, który jak widzicie jest obracany, dzięki czemu możemy zarówno go sobie przysunąć do siebie w ten sposób, jak i obrócić, jeżeli jemy z drugą osobą. Dzięki temu 2 osoby mają bliższy dostęp do stolika, także bardzo, bardzo polecam to rozwiązanie. Stolik, podobnie jak nasz blat, wykonany jest z tego samego kawałka drewna. Dzięki temu zachowujemy spójność we wnętrzu, co było dla nas też ważne. Ale co najważniejsze, te siedziska łączą ze sobą zarówno wygodę, jak i funkcjonalność. Teraz Wam pokażę dlaczego. Jeżeli otworzycie sobie tą część siedziska, macie bowiem w nim bardzo dużą przestrzeń do przechowywania rzeczy. Właściwie codziennie z niej korzystamy. Jeżeli podróżujemy z kotami, jest to też super przestrzeń na kuwetę. Specjalnie z tego względu zamontowaliśmy tutaj drzwiczki dla kotów, także one mogą sobie nawet w trakcie jazdy tutaj wejść i załatwić swoje potrzeby. I oprócz tego mamy również przechowywanie z tyłu siedziska na oparciu. Każda przestrzeń w kamperze się liczy, także jak widzicie, ja wykorzystałam ją w tym przypadku na mój plecak, na bardzo praktycznym uchwycie. Tutaj mamy już nadkole, także bardzo łatwo do obu schowków dojść i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Z tej strony na ścianie, jak widzicie, mamy kolejny akcent w postaci wiklinowych talerzy. Bardzo nam się on podoba. Myślę, że też jest spójny z całością i dodaje takiej przytulności, takiego miłego akcentu. I podobnie jak w przypadku pierwszego siedziska, w tym również mamy zamontowane oczywiście schowki. W tym przypadku przechowujemy tutaj trochę inne rzeczy, a mianowicie przechowujemy tutaj stołek, który służy nam do wchodzenia na łóżko. Przechowujemy również dywanik łazienkowy, żeby nic się nam nie namoczyło podczas kąpieli. Oczywiście podkurzacz przenośny, o którym Wam mówiłam, z którego korzystamy częściej jak mamy koty na pokładzie. No i jakieś tam chemie i inne zapasy, które potrzebujemy. Także jest to naprawdę wykorzystana przestrzeń od A do Z. No i również u góry mamy coś do przechowywania w oparciu siedziska. W tym przypadku tutaj powiesiliśmy sobie naszą bardzo praktyczną podkładkę pod laptopa. Także wszystko tutaj znalazło swoje miejsce. Żadna część kampera się nie marnuje. Po tej stronie naszego kampera nad lodówką mamy podobny blat jak w przypadku kuchni, wykonany z tego samego rodzaju drewna. Natomiast tutaj nie przygotowujemy posiłków, jest to nasz kącik, którym ładujemy sobie nasze sprzęty. Jak widzicie, możemy łatwo ładować komórkę, ponieważ mamy przystosowane do tego kontakty na USB, a także tradycyjne kontakty. No i to jest też nasz must have, a mianowicie schowek na laptopa. W trakcie jazdy możemy sobie tu schować laptopa i nie wala nam się on po kamperze, także jest to bardzo praktyczne miejsce. Ponadto, jeżeli nie chcemy tu trzymać laptopa, wykorzystujemy to w innym celu, na postoju, a mianowicie chowamy nasz głośnik. Idealne miejsce, włączamy i słuchamy muzyki, ponieważ żadna podróż nie może się odbyć bez muzyki. Oprócz tego w tej części naszego kampera przygotowałam taki mały kącik, w którym trzymam świeczkę dla poprawy nastroju. Również wiklinowe podkładki, które pasują do pozostałych akcesoriów w kamperze, a także coś, bez czego nie można żyć w kamperze, myślę, małe, praktyczne lusterko, które czasami służy mi do przeglądania, natomiast głównie w tej części służy jako dekoracja. W kuchni nad zlewem mamy również bardzo ważną rzecz, z której jestem bardzo zadowolona, a mianowicie lusterko na wysokości mniej więcej mojego wzroku, bez której sobie nie wyobrażam mojej codziennej rutyny, zarówno jeżeli chodzi o przygotowanie makijażu, czy też mycia zębów, absolutnie must have. Fajnie, że mamy je przymocowane w taki sposób, że się nie rusza, także jeszcze nam się nie zdarzyło, żeby przesunęło się, także myślę, że takie lusterko to jest absolutny must have w kamperze.
Dodatkowo nad naszym zlewem w kuchni mamy bardzo praktyczną, otwartą półkę, na której możemy przechowywać sobie nasze rzeczy i łatwo do nich mieć dostęp. My zdecydowaliśmy się trzymać tutaj książki, które inspirują nas do dalszej podróży, oczywiście podróżnicze. No i inne akcenty, takie trochę akcesoria, mianowicie w postaci kwiatka. Myślę, że taki kwiatek bardzo fajnie tutaj współgra i dodaje trochę życiu całemu wnętrzu, mimo że nie jest to prawdziwy kwiat, bo myślę, że wiecie, że w kamperze bardzo ciężko utrzymać przy życiu jakąkolwiek roślinę. No i mamy tutaj też takie drobne akcesoria, które tylko myślę dodają przytulności i atmosfery. Teraz chciałabym pokazać Wam nasze szafki, które mają te same fronty co szafki w kuchni i te same klamki, żeby było spójnie. W tej trzymamy odzież, wszystkie są ładnie nasze rzeczy poukładane w takie ładne koszyczki, dzięki czemu nic nam się nie miesza i mamy łatwy dostęp do tej akurat części garderoby, którą potrzebujemy na dany moment. To jest taka sama szafka co to, ma długość 60 cm i jest również szafką, w której trzymamy rzeczy. Ta szafka jest mniejsza, bo jest Janka. Natomiast ja szczęśliwie otrzymałam tą trochę szerszą 80, w której trzymam swoje rzeczy, których potrafi być czasem całkiem sporo. Nad kuchnią również mamy jedną małą szafeczkę i w niej trzymamy kosmetyki i leki. Teraz zabieram Was do naszej części sypialnianej. Jak widzicie, to jest nasze łóżko, jest super wygodne, składa się z 2 materacy. Jeżeli jest ono złożone, to ma 180 na 120 cm, natomiast po rozłożeniu jest wielkości 180 na 2 metry, także jest to bardzo dobre rozwiązanie dla nas, ponieważ oboje jesteśmy bardzo wysocy. No i jak już wcześniej wspomniałam, składa się z 2 materacy, jeden większy mamy pod spodem zawsze położony, natomiast jeżeli rozsuwamy łóżko, to ten, który jest na wierzchu, przesuwamy do przodu i dzięki temu mamy dużą powierzchnię do spania. Możemy spać zarówno wzdłuż, a jeżeli ktoś byłby mniejszy, to na pewno zmieściłby się też poprzek, bo mamy tu aż 180 cm przestrzeni. Niestety nie jest to nasz przypadek, dlatego zazwyczaj śpimy wzdłuż. Widzicie, po tej stronie kampera, na tej ścianie nie mamy żadnych szafek, dzięki czemu możemy łatwo się oprzeć i wygodnie usiąść na łóżku, na przykład, nie wiem, oglądając film na laptopie. Także myślę, że to była dobra decyzja, że zdecydowaliśmy się zostawić tą ścianę bez szafki i dodatkowo możemy jeszcze tutaj sobie puścić film na projektorze, także polecam takie rozwiązanie. Dodatkowo po obu stronach łóżka mamy 2 zgrabne lampki w kolorze białym. Dają one bardzo fajne kameralne światło, więc najczęściej korzystamy z nich oczywiście wieczorem, kiedy już leżymy w łóżkach i na przykład kiedy chcemy przeczytać sobie książkę, to również to świetnie się do tego celu nadają. Oprócz tego po obu stronach łóżka mamy także bardzo zgrabne parapety wykonane z tego samego drewna co blaty w kuchni. I one też zdają swój egzamin, ponieważ jak leżymy w łóżku, możemy sobie zawsze odłożyć tu telefon, czy też inne potrzebne rzeczy. Jeżeli mowa o telefonie, to mamy do tego zupełnie osobne schowki, tutaj pod lampkami, gdzie możemy sobie je ładować na USB. Na suficie mamy zamontowaną błazerię 9 mm, po to, żeby była lekka. Pomalowaliśmy ją białą, nietoksyczną farbą. Wyszło to bardzo fajnie. Początkowo byłem trochę nieprzekonany do tego rozwiązania, ale sprawdziło się naprawdę dobrze. Wszystko dobrze się trzyma i jest bardzo łatwe w utrzymaniu. U góry przez cały sufit poprowadziliśmy główne oświetlenie, które włącza się tym włącznikiem. Do tego mamy oświetlenie pod szafkami. Włączane bezpośrednio pod szafkami. Z tyłu te lampki do czytania. Oświetlenie przy Maxfanie i oświetlenie przy wejściu. Na podłogę zastosowaliśmy panele winylowe. Sprawdzają się doskonale, są łatwe w utrzymaniu czystości, a do tego wyglądają zupełnie jak drewno. To był nasz van tour. Więcej informacji o budowie kampera i podróżowaniu znajdziecie na blogu runawayan.com. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ten van sprawdza się w podróży, obejrzyjcie jeden z tych filmów.